Drodzy Państwo, z tej strony Tomek Grząślewicz. Zapraszam do obejrzenia drugiego odcinka cyklu Środula 43. Równocześnie gorąco zachęcam do wsparcia zbiórki na produkcję filmu o zagładzie żydowskiej społeczności Sosnowca, autorstwa projektu Historia Zapomniana. Premiera filmu zaplanowana jest na 31 lipca. Link do zrzutki na stronie zrzutka.pl znajdziecie Państwo w opisie filmu oraz w komentarzu pod nim. Proszę Państwa, drugi odcinek nosi tytuł Judenrat. Zajmiemy się w nim wojenną gminą żydowską koncesjonowaną przez Niemców, która powstała, zaczęła się tworzyć właściwie już w pierwszych godzinach po wkroczeniu Niemców do Sosnowca we wrześniu 1939 roku. Wówczas w bardzo niezwykłych okolicznościach, o których nie będę tu mówił, bo nie to jest celem naszego filmu, bardzo mocną pozycję uzyskał niejaki Mojżesz Merin, człowiek, który przed wojną niewiele znaczył, natomiast Niemcy szybko zobaczyli i uznali, że świetnie i ślepo dosyć wykonuje ich rozkazy, więc nada się najpierw na prezesa tego Judenratu Sosnowieckiego, no a potem jego kompetencje się rozszerzały i został przez nich mianowany prezesem całej tzw. Centrali Rad Starszych Żydowskich na wschodnim Górnym Śląsku, więc zrobił dosyć zawrotną karierę. Na zdjęciu, które Państwo widzicie, widzimy Wydział Zdrowia przy Sosnowieckim Judenracie i w centrum siedzi Mojżesz Merin, a obok niego jego asystentka Fanny Czarna. Także dwie kluczowe osoby dla tego sosnowieckiego Judenratu. Siedziba Judenratu mieściła się w kamienicy, która wcześniej została wybudowana i należała do cadyka Salomona Henocha Rabinowicza przy Targowej 12, czyli na rogu ulic Targowej i Modrzejowskiej. No ale w momencie, kiedy zaczęto tworzyć getto na Śróduli, wiadomo było, że Judenrat również się tam przeniesie. No i na swoją nową siedzibę członkowie Judenratu wybrali jeden z najbardziej okazałych, jeżeli nie najbardziej okazały budynek na całej Śróduli przy ulicy Okrzei 46 w trakcie wojny Zeilenweg 46 w tak zwanej kamienicy Zamorowskich, która przed wojną była wynajmowana przez magistrat sosnowiecki na potrzeby szkolne. Tam się mieściła szkoła powszechna, no a właśnie Judenrat obrał sobie ten budynek na swoją siedzibę. Tam również pierwotnie mieściła się milicja żydowska w getcie na Środuli. Widzimy właśnie na tym zdjęciu z zasobów Żydowskiego Instytutu Historycznego ulicę Okrzei na Środuli i w centralnym planie zaznaczony w kółku właśnie ten budynek przy Okrzei 46. Wkrótce jednak musiały nastąpić zmiany. Niemcy zażądali natychmiastowej ewakuacji szpitala żydowskiego, o którym powiemy sobie osobno w innym odcinku. No i wówczas zapadła decyzja wśród władz żydowskich, wśród Judenratu, że jedyny budynek, który na Śróduli nada się, żeby tam właśnie przeprowadzić szpital ze Starego Sosnowca, no to jest właśnie ta kamienica na Okrzei 46, w związku z czym Judenrat też musiał się przenieść. No i w szybkim tempie, zgodnie z tym, co pisze Paweł Widerman, autor książki Płowa Bestia, postanowiono wybudować nowy gmach na potrzeby Judenratu i pracowano dniem i nocą, cytując Widermana, i w ten sposób wykończono dwupiętrowy gmach, więc był to budynek całkowicie nowy. No i teraz kwestia tego, gdzie on się znajdował. Do tej pory nie udało mi się 100% potwierdzenia uzyskać, ale na podstawie poszlak płynących z dokumentów, z bardzo uważnej lektury książki Płowa Bestia, możemy mniej więcej wnioskować, gdzie ta nowa, ostatnia siedziba Judenratu Sosnowieckiego po przeprowadzce z kamienicy Zamorowskich się mieściła. Na zdjęciu widzą Państwo, na slajdzie widzą Państwo telegram, który Mojżesz Merin 2 czerwca 1943 roku wysłał do niejakiego Alfreda Schwarzbauma z pochodzenia zagłębiowskiego Żyda, któremu udało się na wczesnym etapie wojny wyjechać za granicę i on, przebywając w Szwajcarii, organizował pomoc między innymi dla Żydów zagłębiowskich. To jest zresztą temat na zupełnie odrębne opowiadanie. Natomiast w tym telegramie zwrócił moją uwagę nagłówek, w którym pokazany jest adres. Mianowicie Merin wysłał ten telegram, który miał w prawym górnym rogu adres Sosnowiec, Schrodel, Zidlerzeile, czyli Sosnowiec, Środula,
ulica Wyspiańskiego. No, można z tego wnioskować, że właśnie tam mieściła się ta ostatnia siedziba Judenratu. Moim zdaniem zdjęcie, które teraz Państwu pokazuję ze zbiorów Zagłębiowskiej Mediateki, pokazuje prawdopodobną lokalizację tego nowo wykończonego budynku, w którym mieściła się ostatnia siedziba Judenratu. Analiza przedwojennych opisów nieruchomości pokazuje, że w tym miejscu faktycznie był pusty plac i to by się zgadzało z tym, że dopiero w trakcie wojny Żydzi własnymi siłami wybudowali nowy budynek. No i kolejna taka wskazówka, którą znajdujemy u Widermana. Pisząc o takim życiu codziennym dzielnicy, Widerman wspomina, że codziennie wieczorem liczne tłumy Żydów zbierały się po pracy na placu między barakami centrali a lokalem milicji, co równolegle pozwala nam umiejscowić zarówno Judenrat, jak i siedzibę milicji, która, przypomnę, również musiała się wyprowadzić z Okrzei 46. Analiza kilku dokumentów oraz źródeł literackich pozwala mi na wysnucie takiej hipotezy, którą teraz pokazuję Państwu na mapce, że właśnie ta okolica stanowiła centrum getta. To znaczy od strony ulicy Okrzei w Kamienicy Zamorowskich przy Okrzei 46 mieliśmy szpital. Za nim w oficynie, zresztą budynku istniejącym do dzisiaj, mieściła się milicja, a od strony ulicy Wyspiańskiego była siedziba Judenratu. I teraz chciałem Państwu pokazać zdjęcie wykonane niedawno. Przedstawia właśnie dawną oficynę Zamorowskich, budynek, który zgodnie z opisem Widermana milicja zaadoptowała do swoich potrzeb, mimo tego, że był wówczas jeszcze budowlą niewykończoną. Z rozmowy z jednym z mieszkańców tego budynku faktycznie dowiedziałem się, że budowa tej kamienicy zaczęła się przed wojną, natomiast przed wojną jej nie wykończyli. Budynek został zakończony, jego budowla została zakończona dopiero po wojnie, więc to by się zgadzało. Natomiast po prawej stronie na tym zdjęciu widzicie Państwo dom, również istniejący do dzisiaj, który również odegrał ważną rolę historycznie, jeżeli chodzi o getto. Znajdował się w miejscu bardzo strategicznym, bardzo centralnie położonym między Judenratem, milicją z jednej strony, a z drugiej strony siedzibą Gestapo, która mieściła się w istniejącej do dzisiaj szkole przy ulicy Okrzei 56, a w domu tym, jak zobaczymy na następnym slajdzie, zgodnie z listami przesiedleńczymi, o których mówiłem w pierwszym odcinku, mieszkał sam Mojżesz Merin. Mamy tutaj wpisane ulica Zandzeile, czyli Konopnickiej 1A. W tym domu mieszkał również Józef Meitlis, inny członek Judenratu, co też potwierdzałoby taką hipotezę, którą będziemy rozwijać również dzisiaj, że ulice Konopnickiej, Zandzeile oraz Wyspiańskiego, czyli Zidlerzeile, to były te ulice, które członkowie Judenratu sobie obrali jako takie swoje główne. Dom był solidny, dosyć nowy, ponieważ on powstał w połowie lat 30. No i przetrwał do dzisiaj, co też wskazuje na to, że nie bez kozery właśnie Mojżesz Merin zamieszkał w tym miejscu i wydaje się, że te listy przesiedleńcze mówią prawdę, rzeczywiście tam musiał mieszkać. Zwróćcie Państwo uwagę tak przy okazji na jeszcze jedną rzecz. Zarówno Merin, jak i Meitlis przed przeprowadzką na Środulę mieszkali przy ulicy Schuchgasse, czyli Dekerta, i to też jest charakterystyczne. Bardzo wielu członków Judenratu przed przeprowadzką na Środulę mieszkało właśnie przy Dekerta. Idąc dalej ulicą Konopnickiej, Zandzeile, do dzisiaj widzimy piękny, charakterystyczny budynek, starą kamienicę właśnie z tego charakterystycznego białego kamienia środulskiego. I z kolei w tym budynku według list przesiedleńczych mieszkał kolejny członek Judenratu, Hersch Mangel z Wydziału Zdrowia. Idąc dalej ulicą mamy Konopnickiej 11, Zandzeile 11, budynek, którego, że tak powiem, najlepsze lata już raczej przeminęły. Natomiast według list przesiedleńczych mieszkał tam Salomon Lejzerowicz, członek Judenratu i ostatni przedwojenny prezes gminy żydowskiej. Także widzimy, że ulica Konopnickiej to rzeczywiście była jedna z ważniejszych ulic w getcie. A kolejną taką ulicą była ulica Wyspiańskiego. I analiza dalsza list przesiedleńczych pokazuje, że szczególnie część ulicy Wyspiańskiego od Krzyżówki
z ulicą Kreksów dzisiejszą w górę, no to to była okolica, w której mieszkało bardzo wielu wysoko postawionych członków Judenratu. Zaznaczyłem mniej więcej ten obszar na czerwono. I tak on wygląda dzisiaj, to znaczy ulica Wyspiańskiego od Okrzei do Kreksów zachowała dawny przebieg, natomiast dalej mamy dzisiaj dziki parking, garaże, no i dalej się już zaczyna osiedle, więc te domy, w których było najwięcej członków Judenratu, po lewej stronie idąc od Okrzei 18, po prawej stronie 35 i 37 nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Tutaj jeszcze jedno zdjęcie z ulicy Wyspiańskiego, tym razem ujęcie od góry. I mamy Wyspiańskiego 18, tudzież Zidlerzeile 18, a w domu tym mieszkali m.in. Antoni Kohn, przedwojenny adwokat i członek prezydium Judenratu, Hilary Mintz z Wydziału Zatrudnienia. Jego córka Zofia złożyła tuż po wojnie wstrząsające świadectwo w Żydowskim Instytucie Historycznym, a w nim m.in. opowiedziała historię tego, jak zginęła Rutka Laskier, autorka słynnego dziennika z getta w Będzinie. Mamy tutaj również Hermana Olinera pod tym adresem z Komitetu Judenratu oraz Pawła Widermana, autora Płowej Bestii i dyrektora Wydziału Szkolnego. Kolejny adres Wyspiańskiego 35, tudzież 35a i wiele znanych nazwisk, między innymi rodzina Mojżesza Merina, jego rodzice i brat, między innymi Maurycy Reicher, Leib Mintz, a także Wolf Śmietana, który po usunięciu Merina zostanie potem w przyszłości ostatnim prezesem sosnowieckiego Judenratu, jeszcze przed likwidacją getta. I Wyspiańskiego 37 i znowu te najwyższe, najważniejsze nazwiska w Judenracie sosnowieckim. Mamy Fanny Czarną, asystentkę Merina, Chaima Merina, czyli brata Mojżesza oraz prezesa sosnowieckiego Judenratu, Usher Kleinberg, Markus Biermann, również ważni członkowie Judenratu. Proszę Państwa, historia Judenratu pod przewodnictwem Mojżesza Merina dobiegła końca 19 czerwca 1943 roku. W tym dniu Merin wraz z kilkoma innymi najwyższymi ludźmi z kierownictwa Judenratu zostali wezwani na gestapo. No i stamtąd wywiezieni do Auschwitz-Birkenau, gdzie wkrótce zostali zamordowani. Dlaczego? No cóż, Niemcy wiedzieli, że zbliża się akcja likwidacji getta. Merin przestał być im potrzebny. Już nie potrzebowali kogoś, kto będzie ślepo wykonywał ich rozkazy. No a z drugiej strony Merin wiedział bardzo dużo o ich działalności i na wypadek zakończenia wojny i jakichś procesów sądowych na pewno mógłby powiedzieć bardzo dużo. Bezpośrednią przyczyną, jak się spekuluje, była kwestia tak zwanych paszportów południowoamerykańskich, czyli mówiąc w skrócie fałszywych dokumentów, które grupa dyplomatów wysyłała do okupowanej Polski po to, żeby ratować Żydów. Czyli posiadacze takich paszportów, sfałszowanych paszportów Hondurasu, Kostaryki, byli uprawnieni do tego, żeby zostać internowani do obozu międzynarodowego i w ten sposób się uratować, opuścić getto i w perspektywie wyjechać z kraju. No i właśnie w połowie czerwca 1943 roku getto w Sosnowcu obiegła taka radosna wiadomość, że cała grupa młodych ludzi dostała te paszporty i lada chwila wyjedzie i w ten sposób się uratuje. No, wszyscy się cieszyli, że jeżeli nawet nie im, to przynajmniej innym uda się przeżyć. Tam z wielką pompą i hucznie tych ludzi odprowadzali do wyjazdu, po czym okazało się, że była to pułapka i młodzi ludzie nie pojechali do obozu dla internowanych, tylko do Auschwitz-Birkenau i tam zostali zgładzeni, a jeszcze właśnie tego samego dnia Merin z kilkoma najważniejszymi ludźmi z Judenratu zostali wezwani na gestapo i wywiezieni do Auschwitz. Więc spekuluje się, że być może cała ta historia z paszportami również zdecydowała o tym, że Niemcy uznali, że Merin już nie ma kontroli nad tym, co się dzieje na Środuli. Ludzie sobie sprowadzają jakieś lipne paszporty, w związku z tym trzeba go usunąć. Na slajdzie widzą Państwo cytat z książki słynnego pisarza Żyda Sosnowieckiego, piszącego pod pseudonimem literackim Kacetnik 135633. Jest to książka pod tytułem Salamandra, angielski tytuł Sunrise over Hell,
która bardzo dokładnie i to tuż po wojnie opisuje realia wojennego Sosnowca z perspektywy żydowskiej. Między innymi jest tam scena, oczywiście jest to fikcja, ale no taka, która zapada mocno w pamięć, więc zdecydowałem się ją pokazać, w której Hans Dreyer z Gestapo mówi do członków Judenratu, których wezwał przed swoje oblicze, że spełniali dotąd jego rozkazy bardzo dobrze, ale niestety zapomnieli o jednej sprawie, to znaczy o zachowaniu typowego niemieckiego porządku. W związku z tym wysyła ich do Auschwitz. Widzicie tutaj Państwo podkreślone nazwisko Dreyera, a także Felicję Schwarz, czyli powieściową Fanny Czarną. Tam są takie drobne zmiany, między innymi Merin nie nazywa się Merin, tylko Matros, ale jakby wszystkie te realia można spokojnie rozpoznać. I tak się skończyła historia Judenratu pod przywództwem Mojżesza Merina. I proszę Państwa, na samo zakończenie dzisiejszego odcinka wspomnę książkę, o której będę mówił stale i właściwie będę do niej wracał chyba w każdym odcinku. Mamy Pawła Widermana, jak powiedzieliśmy, przedwojennego dyrektora gimnazjum, wojennego szefa Wydziału Szkolnego i człowieka, dzięki któremu wiemy najwięcej o tym, co wydarzyło się w trakcie wojny w Sosnowcu, w Judenracie, na Środuli. Mamy tutaj stronę tytułową, mamy zdjęcie Widermana oraz dedykację pamięci mojej żony, jedynego syna i 6 milionów Żydów wymordowanych w Europie przez płową bestię, czyli przez Niemców. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję bardzo za obejrzenie i jeszcze raz zachęcam do wzięcia udziału w zbiórce pieniężnej na rzecz realizacji filmu o zagładzie sosnowieckiej społeczności Żydów. Dziękuję.